Witam Państwa serdecznie, z tej strony Robert, z kanału Top Gear, zawsze w drodze. W tej chwili jadę z Mediolanku w kierunku Semprione. Właśnie zamknęli autostradę i jest objazd. Jest okazja, żeby Wam pokazać, jak wyglądają przy autostradzie włoskie wioski. Dziś będziemy w okolicach Domodossola. No i tam spotkała mnie zabawna historia, zabłądziłem, no i spotkałem prawdziwego bacę, który pasł kozy, owce. Pierwszy raz takie coś widziałem we Włoszech. Domodossola to jest niewielkie miasteczko, około 20 000 mieszkańców, ale ciągnie się trochę. Przez Domodossole przepływa rzeka Arno i dobrze, bo to był mój kierunkowskaz, bo inaczej chyba bym zabłądził całkowicie. Tak to jest, kiedy komórka padnie, nie? Zapomniałem naładować. Już jestem w Domodossola i stoję przed zajezdnią, gdzie są stare pociągi. Takie pociągi to chyba można tylko już w filmach zobaczyć, nie? Ale nie mogę wejść do środka, ponieważ wiecie dlaczego. Tu obok jest pomnik, ale szukałem informacji w internecie, nie mogłem znaleźć. Pisało na nim 15 sierpnia 36 rok. Tam dalej, co widzicie, to jest też kopalnia marmuru, nie? Gdzieś zabrałem was w to miejsce, bo tu gdzieś był posterunek faszystowskich czarnych panter i tu właśnie była przesłuchiwana gdzieś Teresa Bilda. Mówię o tym w bloku 26, Kamienne Domy, Beura 2. Także jak kogoś ciekawi ta historia, to zapraszam. Tak to jest. Kto drogi skraca, ten do domu nie wraca. Zobaczcie, zabłądziłem. Ale to jest taki piesek. Tu jest. To nie mogę gdzieś. A, też się boisz, nie? O, i owieczki. Przerzuciłem na nawigację rowerową. Dajcie spokój. Ta droga to jest luksus. Normalnie kamienie. Nie da rady jechać. Musiałem 2 km rower prowadzić. Dosyć było. 2 km jadę prawie pół godziny. A takie kamienie, że prowadzić roweru się nie da. Ale już wyjechałem, to jest ścieżka rowerowa. No, ale wszystko skończyło się szczęśliwie. Trochę ruchu nie zaszkodzi. 2,5 godziny to nie jest dużo. Pierwsze wzmianki o tym mieście pochodzą z VII wieku i wtedy to miasto nazywało się Ocelle. Około XI wieku miasto przyjęło nazwę Domus Auxiliae w związku z obecnością kolegiady. W XII wieku już się nazywała Domodossola. Ciekawostką w Domodossola jest głaz Cappellonato w ogrodach ojców Rossiman, Sacro Monte Calvario. Wraz z innymi znaleziskami znalezionymi w całej Dolinie Ossola sugeruje obecność mieszkańców doliny od czasów prehistorycznych. Drogi rzymskie, które łączyły Mediolan z Verbano, właśnie przebiegały przez Domodossola. Prawdopodobnie za panowania Teoderyka, króla Ostrogów, powstały pierwsze prace obronne na wzgórzu Mattarella. Karol Wielki, hojny wobec duchownych i świeckich, ożywił feudalizm. Wiele terytorium było w posiadaniu biskupa Kont Nowara, który buduje swój zamek w Osella. Wtedy właśnie kończą się grabieże i napaści na Domodossole. Jesteśmy teraz przed stadionem Villa Dossola, czyli wyjechaliśmy z Domodossoli. 19 maja
1906 roku król Victorio Emanuele III zbudował tunel Simplon. Dzięki temu dziełu Domodossola i cała Ossola stały się jedną z najważniejszych tras europejskiego ruchu międzynarodowego. 23 września 1910 roku w mieście doszło do tragicznego lądowania pierwszego lotnika w Alpach, Jorge Dardanella. Był to peruwiański lotnik, który wyruszył z Blik. Przelatując nad przełęczą Simplon i zaczął lądować w Domodossole, ale niestety rozbił się. Ciężko ranny pilot umiera w szpitalu San Biagio kilka dni później. Stopniowo rośnie dobrobyt w dolinie, przeważnie elektrownie wodne, które oferują pracę i stopniowo przyciągają migrantów, w szczególności z Wenecji Euganejskiej. Jednak wymaga to ofiary w ludziach, które również będą kosztować Ossolę drogo. W 1926 roku powiat Domodossola został zlikwidowany, a terytorium przydzielone do powiatu Novara. Podczas II wojny światowej dolina nie pozostała objęta wobec faszystowskiej dyktatury. W latach 50. i 60. XX wieku do miasta ciągle napływali migranci, głównie z Kabli, osiedlając się w okolicy nazywane topownikiem Apsyni. Następnie Dyskryt wraz z przybyciem braci kapucynów, w szczególności księdza Michała Anioła Falcianiego, duchownego ojca Dyskrytu, zostaje kapucynem. Domodossola jest jednym z miast odznaczonych walecznością wojskową za wojnę wyzwoleńczą, ponieważ została odznaczona złotym medalem waleczności wojskowej w dniu 21 września 1945 roku za poświęcenie ludności i działalności partyzanckiej w walce podczas II wojny światowej. Dziś już powoli będę żegnał się z Państwem. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Życzę wszystkim miłego dnia i wszystkiego najlepszego. Bądźcie zdrowi.